Cześć, witam Was serdecznie w 206 vlogu. Moi drodzy, dzisiaj będziemy naprawiać wyciek. Miałem kiedyś ileś tam odcinków wcześniej, też wyciek w ścianie było źle połączone. Teraz też wyciek w ścianie od grzejnika, też źle połączone. Ale tak jak już niejednokrotnie Wam mówiłem, że niby roboty te same, ale zawsze inne. W tym przypadku przedłużki albo była przekręcona, po prostu była pęknięta i w ścianie się sączyło z przedłużki, która wychodziła już na zewnątrz. No i tam musiałem się dostać do tej przedłużki, rurka była luźna w środku, musiałem odkuć z drugiej strony. Zresztą to wszystko zobaczycie w dzisiejszym materiale. Generalnie rzecz biorąc, pracy było, troszkę było, nie było aż tak dużo, jak się nastawiałem. Poszło też w miarę sprawnie. Zresztą zobaczycie, tylko tyle, że właściciel ma problem z tego, że musi ścianę osuszyć i osuszyć, potem ją odrestaurować, że tak powiem. Wyciek oczywiście usunąłem, także tam już minęło około tygodnia od czasu, kiedy to robiłem. Telefonu nie miałem, że cieknie, także jest chyba dobrze zrobione, bez wycieku. Jak to wszystko wyglądało, zobaczycie właśnie w dzisiejszym materiale, na który Was serdecznie zapraszam. Także miłego oglądania i do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Moi drodzy, dzisiaj jedziemy do grzejnika, a dokładnie znowu jest wyciek w ścianie. Tam pamiętacie, kiedyś robiłem tam z peksą, w ścianie było źle połączone. Teraz, bo ja tam wcześniej byłem oglądać, teraz najprawdopodobniej na przedłużkach w ścianie jest nieszczelność, jest albo pęknięta przedłużka, albo było źle przewinięte, uszczelnione. W każdym bądź razie zadanie mamy nieliche, bo to jest grzejnik w takiej kabinie bezbrodzikowej i jest wszędzie położony gres. I jest tylko otwór na te przedłużki na wyjście do grzejnika. Pani mówiła, żeby w miarę możliwości dobrze by było, jakby tego gresu nie ruszać. To jest oczywiste. Jeśli się uda wykręcić te przedłużki przez ten otwór, to będzie super. Jeśli nie, to jest jeszcze opcja, że od drugiej strony, od przedpokoju po prostu ścianę rozkuć i dostać się do rurki. A dlaczego tak mówię? Bo tam są rurki z tworzywa sztucznego, to nawet chyba nie peksa jest. I jeśli te wyjścia są umocowane do ściany, to jest ok, tam można kluczem tym kluczem trzpieniowym można tam wejść i to spróbować wykręcić, ale jeśli te wyjścia, te rurki są luźne w ścianie, to niestety, ale będę musiał z drugiej strony rozkuwać ścianę, żeby to skontrować, żeby po prostu nie złamać tej rurki przy odkręcaniu. Także tutaj powiem Wam, wszystko jest możliwe, wszystko zdarzyć może się.
Także no dość taka, powiem wam, no takie pole minowe troszeczkę, bo może pójść gładko, szybko, sprawnie, a może trzeba będzie, no mówię, chcę tego uniknąć, no od strony przedpokoju to i tak tam trzeba będzie skuwać, bo tam ta ściana przemoknięta jest, purchel, bo tam gdzie gres, to tam tego nie było widać, dopiero jak ten purchel wyszedł, tchani na ścianie, dopiero było widać, że jest wyciek. Także no taka robota, powiem wam, no, dosyć ciekawa no ale lubię wyzwania, jak wiecie, także podjęłem się tego, no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. No co, jedziemy, nie przymuszam, jedziemy i do zobaczenia na miejscu, będziemy jak zawsze działać. No, jesteśmy na miejscu, zabieramy się do pracy. Tutaj mamy właśnie tego delikwenta i tutaj w tej ścianie właśnie jest wyciek. No, oczywiście trzeba zdjąć grzejnik. I tutaj jest stosunkowo prosty montaż imbusem, śrubki imbusowe wykręcamy, poluzowujemy, tak żeby z tych górnych uchwytów wypiąć ten grzejnik, czyli z jednej i z drugiej strony imbusem odkręcamy te śrubeczki w tych uchwytach i górę mamy, że tak powiem, odczepioną, zdemontowaną, jeszcze tylko na dole przy zaworach wykręcić. No tutaj jest o tyle prosto, że to jest w kabinie prysznicowej, także jak woda poleci z grzejnika, to nie ma jako takiej tragedii, bo to całość jest właśnie w tej kabinie prysznicowej. No ale jakby to było gdzie indziej, no oczywiście by trzeba było jakieś tam miski czy wiaderka podłożyć, bo jak się grzejnik zdejmie, no w grzejniku jest woda, oczywiste, że wyleci. No i tu mamy już wypięte od góry, teraz pozostaje nam jeszcze właśnie odkręcić te śrubunki od zaworów. Tutaj poluzowujemy te śrubunki, potem już normalnie palcami można wykręcić. No i tak widzicie, tutaj rękoma normalnie odkręciłem i grzejnik mamy zdemontowany. Teraz oczywiście no tą wodę z grzejnika trzeba zlać. No tak jak mówiłem, tu jest o tyle prostsze, że to jest w tej kabinie prysznicowej, także no, ułatwiło dużo pracy. Przy okazji będzie przepłukany grzejnik, ten cały brud zleci z grzejnika. Też jakiś tam dodatkowy mały plusik będzie z tego zdjęcia grzejnika. No, tylko ten grzejnik muszę tam ustawić, żeby gdzieś na szkło nie spadło. No i tu zobaczcie, to wszystko w ścianie lata, jest puste, wykrzywia się na wszystkie strony. No duże ryzyko, że przy wykręcaniu można było ukręcić w środku rurkę. Także no tutaj niestety, ale trzeba z drugiej strony będzie podkuć. Żeby zobaczyć, co tam się dzieje. No i tutaj sobie wymierzam wysokość mniej więcej od podłogi. Przenoszę tą wysokość na drugą stronę. No i tutaj właśnie sobie na razie tą wysokość od podłogi przenoszę. Czyli jak tam jakiś punkcik sobie złapię. Czyli najpierw wysokość. No i teraz musimy sobie zmierzyć tutaj odstęp od najprościej od końca ościeżnicy, mniej więcej do środka, gdzie wychodzi zawór.
No i tutaj już mamy mniej więcej kwadrat, gdzie ten zawór się znajduje, gdzie wychodzi to w ścianie. No i tu będziemy kuć. Tak, znowu zakładam rękawiczki. Wiem, człowiek na starość mądrzeje. I tutaj przy kuciu zwróćcie uwagę, jak to wszystko było nasiąknięte. Zresztą widać to też na ścianie, jak ta ściana była nasiąknięta wodą, ale nawet na tym przecinaczku po prostu ten tynk się lepił do przecinaka. To wszystko to tam, no można powiedzieć, taki gnój był, mokre wszystko. Tak czy siak, no trzeba tutaj potem suszyć i malować, robić to. Bo to od dłuższego czasu musiało już tam podciekać. Jak widzicie, tutaj to wszystko jest mokre takie, że aż się lepi. No i tutaj dziurawka, cegła, także no, tu musiałem uważać, żeby po prostu tego gresu nie uszkodzić, który jest w kabinie. Także no takie troszeczkę precyzyjna praca, że tak powiem, bo no, łatwo gdzieś przecinakiem uderzyć, bo tu już z drugiej strony macie właśnie tył tego gresu, co jest w łazience. Także tutaj musiałem no, to z wyczuciem wszystko robić. Łatwiej tą dziurę zalepić niż potem całą płytkę dużą, tak widzieliście, tego gresu robić, nie? No i tak tutaj widzicie, no wymierzyłem idealnie na środeczku, tu gdzie powinno być. Czyli robimy tutaj sobie miejsce do działań naprawczych. No i mniej więcej mamy przygotowane. Teraz będziemy mogli to wszystko rozebrać i sprawdzić. Sprawdzić, wymienić, naprawić. No to troszeczkę ogarnąć, żeby to się nie roznosiło. Także no, aż tak bardzo dużo tego gruzu nie było, no wykułem tyle, ile no, było niezbędne do zrobienia tego naprawienia. Także no niestety się nie obeszło tutaj. Musimy to wszystko wykręcić. No i tutaj była właśnie w tej przedłużce było pęknięte, no tego pewnie nie widać, ale tam w tej przedłużce była takie rysa, pęknięcie. Tutaj jest jeszcze nypel, ale postanowiłem też go wymienić, bo też nie do końca byłem pewien, czy jest dobrze, no ale jak już mamy to wszystko rozkute, zrobione, to jest na tym systemie, który tutaj był, można tą kształtkę obracać, także tu nie ma problemu. No i ten nypel też, on już taki oczerniały. Nie byłem pewien, czy on jest też dobrze trzyma.
I tak jak powiedziałem, no skoro to już jest wszystko rozkute, rozebrane, no to nie ma sensu zostawiać starej kształtki i łączyć z nowymi. Zresztą taki przypadek już widzieliście, jak gdzieś tam ktoś łączył starą instalację z nową. Także ten nypelek też wykręcam. Po prostu tutaj całość założę nowe. No i tutaj jeszcze musimy tą przedłużkę właśnie wykręcić z tego zaworu zwrotnego od grzejnika, bo zawór zostaje. No i to idzie precz. Tutaj na to miejsce zmontujemy nowe przedłużki. Czyli tutaj, nie wiem, tu chyba było widać tą rysę, nie jestem pewien, mam nadzieję, że tak, ale była właśnie rysa na szwie, że tak powiem. I przez to właśnie się sączyła woda. Tu jak widzicie, nowy mosiężny nypelek. Po prostu odtwarzamy to połączenie tak jak było stare, no tylko że z nowym. No i tu mamy tą przedłużkę nową. Czyli to całość wkładamy tutaj. Skontruję tą kształtkę właśnie, która wychodzi w ścianie. Tu z drugiej strony pan po prostu tego morsa przytrzyma, a ja od tej strony tym kluczem trzpieniowym po prostu to dokręcę. No i to oczywiste, że trzeba dokręcić do oporu, ale też nie do przesady, żeby się nie powtórzyło jak było, że być może było przekręcone za mocno, materiał nie wytrzymał i po prostu z czasem puścił. No i teraz przykręcamy ten zawór zwrotny. Także tutaj te wykucie było, można powiedzieć, niezbędne, bo trzeba tam gdzieś skontrować, jak to w ścianie wszystko latało, to po prostu łatwo było to wszystko, można było ukręcić, uszkodzić jeszcze bardziej, a to nie była PEX-a, tylko taki, nie wiem, jakiś deweloperski system nawet do tego. Ani nie mam kształtek, ani zaciskarki, bo jakby to była sama PEX-a, to jeszcze pół biedy. Czyli tu dociągam, prostuję tak, żeby idealnie prosto potem pod grzejnik pasowało. No, jeszcze mała popraweczka i mamy zrobione. Teraz możemy z powrotem zmontować grzejnik. No ale przedtem oczywiście łyczek kawy, bo jak wiecie, kawa u mnie musi być. No tu jeszcze trochę wody zostało, to wylewamy tą resztkę.
No i teraz montujemy, czyli osadzamy w tych górnych uchwytach najpierw. Tam jeszcze przykręcać od razu nie będę, tylko założę w te uchwyty, złapię te śrubunki na dole i potem to wszystko już podokręcam, pościągam tak jak powinno być. No i teraz te imbusy właśnie tutaj podokręcam w tych górnych uchwytach, żeby ten grzejnik nie wypadł. Czyli z jednej i z drugiej strony dokręcamy to i potem na dole jeszcze kluczem te śrubunki dociągniemy i w sumie grzejnik zamontowany. No, z jednej strony mamy, z drugiej dokładnie to samo. No, jak widzicie, dość wysoko to jest, ale potem do odpowietrzania będę musiał stołeczek tutaj wziąć. No ale do tych uchwytów sięgałem z podłogi. Na palcach, bo na palcach, ale sięgałem. No i teraz te śrubunki dociągam i w sumie grzejnik z powrotem jest zamontowany tak jak był pierwotnie. No i teraz narzędzia tutaj trochę ogarnę i będzie można iść. Odkręcić wodę. Jeszcze tutaj odkręcę ten zawór zwrotny, żeby ten grzejnik napełnić, tak mówiłem, bo jak widzieliście, ta woda cała zeszła. No, trzeba napełnić i sprawdzić po prostu, czy wszystko jest szczelne z każdej strony. No, latarka się jeszcze przyda. Zaślepkę tutaj do tego zaworku na imbus. To na bok, łyczek kawy i możemy puszczać wodę. Tu jest tyle dobrze było, że do każdego mieszkania zamknięcie centralnego jest osobno, także nie trzeba było spuszczać wody, powiedzmy z pionu czy coś, tylko są zawory. No i mamy wodę puszczoną. Teraz oczywiście muszę odkręcić ten zawór odpowietrzający na górze grzejnika. Jak się przeleje, to znaczy, że jest ok, że jest napełniony, jest pod ciśnieniem. No i teraz sprawdzić tą szczelność tego połączenia. Tutaj najbardziej sprawdzone jest ręcznik papierowy, jakiś papier, wytrzeć do sucha, potem czysty założyć i chwilę ten papier tam zostawić i wtedy wiadomo, czy coś kapie, czy coś się poci, rosi. No tutaj akurat było czyściutko, suchutko, także robota zrobiona.
Jak widzieliście, ten papier tam na jakiś czas zostawiłem. Nigdzie nie był mokry, ale jeszcze pod światełkiem rentgen sprawdzić. Także no tak to mniej więcej wyglądało. No i tak, moi drodzy, poszło w miarę gładko, powiem wam, ale no niestety, jak widzieliście, musiałem z drugiej strony się podkuć, bo to wszystko było takie luźne, latało w środku, także no bym albo to ukręcił tą plastikową rurkę, no gdyby nie ten, bo tam w ogóle się nie zapierało, to sobie latało jak w pustej przestrzeni. Zresztą tam powiem wam, ta przedłużka cała, ona była, tam zaczęło ciec, bo ona była przekręcona, znaczy przekręcona pod tym względem, że ona pękła na gwincie. Może jak ktoś dokręcał za mocno, to dokręcił kiedyś i z czasem po prostu materiał nie wytrzymał i puścił. I tam na kamerce tego raczej chyba widać nie będzie, ale tam taka drobna ryska od gwintu wewnętrznego, od środka szła taka drobna ryska, także no po prostu materiał nie wytrzymał tego naprężenia, jak ktoś tam przekręcił i po prostu z czasem puściło i zaczęło ciec. Także jak ja to wykręciłem, w sumie co prawda ręką wykręciłem, tylko że tam jeszcze w środku ten nypel był. No ten nypel też wymieniłem, bo no nie wiem w jakim on stanie był, jak już było rozebrane, wykute, no to normalne, że się wymienia wszystko, a nie to co możliwe, żeby no było pewne, a nie, że za chwilę tam sobie ludzie zrobią i znowu będzie ciekło, także nypel to nie jest jakiś tam wielki majątek i od razu można wymienić. No i tam jak widzieliście, sobie wymierzyłem od drugiej strony. Fajnie, że było podejście, że można było się podkuć i skontrować to co w ścianie było. Zresztą teraz będzie mógł sobie też klient, póki tej ściany nie osuszy, zresztą mu mówiłem, bo tam szafka, jak widzieliście, stała, żeby sobie tam kontrolował, bo ja wodę napełniłem, grzejnik, tą instalację napełniłem, żeby było pod pełnym ciśnieniem, mu zostawiłem i mu mówiłem, żeby sobie tam od czasu do czasu zerknął w ten otwór, co wykułem, czy tam cieknie, czy nie, w razie czego, no żeby po prostu dzwonił, ale mam nadzieję, że będzie wszystko ładnie trzymało, solidnie to poskręcałem. Także wyglądało groźnie. Liczyłem na to, że nie będę musiał kuć, no ale tyle tam wykucia, to nie, takie kucie to nie kucie. Zresztą i tak on mówi, że musi tam zbić część tego, bo tam jak widzieliście już purchle takie na ścianie były. No także generalnie rzecz biorąc zrobione. To co, ja jadę dalej, wam dziękuję i jak zawsze do zobaczenia przy następnych pracach, nie? Cześć!